Dobry dzień, dobrodošli na kanał Međuslovianskiego języka. To jest wtóry epizod kursa Međuslovianskiego alfabeta. Ja wam będę objaśniati alfabety w međuslovianskim języku i na słowiańskich ziemiach. Jakowe typy alfabetów są na słowiańskich ziemiach. Dobrodošli. Tam gdzieś ten miesiąc świeci, tam wątek korycio. Tam gdzieś ten miesiąc świeci, tam wątek korycio. No i tak, jakowe są alfabety na słowiańskich ziemiach? Jest kirilica i latinica, dwa alfabety. Jest jeszcze glagolica, najstarsze znajome słowiańskie pismo. No to jest już archaiczno. Dnes nie jest na słowiańskich ziemiach, to jest jedyno w liturgii, w Chorwatii na przykład. I tak, główne alfabety są dwa, no to nie znaczy, że wszyscy Słowianie piszą jednako. Jest mnogo rodów i podrodów, latinice i kirilice i tak dalej. Ja będę w tym epizodzie to opraszczati, говорити wyższe prosto, nie komplikowati mnogo i говорити krótko. Uvidimo. I tak, latinica, to znaczy rzymskie pisanie. No, najwyższy rozszerzony typ latinicy to jest tak zwana czeska latinica. Czeska latinica to jest fundament pisania međuslowiańskim językiem na latinicy. To jest standard. Na czeskiej latinicy piszemy tak, w. To jest stare pismo z średniowiecza od Jana Husa. Tak piszą ludzie w Czechii, w Słowakii, w Słowenii i także w drugich krajach dawnej Jugosławii, które piszą na latinicy. Także mnogo niesłowiańskich krain tak pisze i także kiriliczne krainy, które działają transliteracją, także często piszą na czeskiej latinicy. I tak, potem na słowiańskich ziemiach możecie widzieć jeszcze drugie metody pisania, jako polska latinica. Na polskiej latinicy piszemy tak, w. Polska latinica także przychodzi z starych, średniowiecznych rękopisów. No to jest prosto drugi metod pisania, wyższe, podobny k starej, archaicznej czeskiej latinicy przed reformy Jana Husa. Polska latinica nie jest mnogo rozszerzona w međuslowianskim, no bywają sytuacje, kiedy ludzie piszą na polskiej latinicy ili mieszają ją z angielską latinicą, potem będziemy mówić. Ako na przykład niekto nie ma specjalnych znaków w komputerze ili na telefonie, on może prosto pisać na polskiej latinicy i tak to może być wyższe rozumieliwe w niektórych sytuacjach. Potem jeden z ważnych rodów pisania to jest jeszcze angielska latinica. Tak głównie piszą ludzie, którzy piszą obyczajno na kirilicy, no generalnie nie mają specjalnych latinicznych znaków i kiedy oni próbują pisać na međuslowianskim języku, na latinicy, oni piszą na angielskiej kirilicy. Angielską kirylicą piszemy tak, to jest w i tak dalej. I tak wy często możecie uwidzieć ludzi z Bułgarii ili z Ukrainy, którzy próbują pisać na latinicy, na međuslowianskim języku i potem piszą te słowa jako człowiek ili něco podobno. Niektórzy także mieszają polską latinicą i angielską latinicą i piszą něco jako na przykład. No, angielska latinica także tworzy osobliwe problemy. Za to, że te grupy znaków mogą być niejasne. W Czechii, w Słowakii i w polskiej krainie, i także na Łużycy,
Jest drugi metod czytania. Grupy jako C i H są czytane jako H. I tak, na przykład, słowo jako czuti Czech może czytać jako chuti, a chuć to jest w mnogich słowiańskich językach drugie znaczenie. A co potem, jakoby pisać ja czuję, ty czujesz, da? Potem niekto może nie rozumieć z miejsca schodka, szotka, i schoditi, żoditi i tak dalej, no problem. To są takowe główne rody latinice. Była jeszcze latinica Słowio, to jest něco tako, ČŠŽ. No to było mało popularno, było mało przyrodno. Regularno, no prosto mało estetyczno, ludzie nie chcieli tak pisać i to jest mrtwo. I jest jeszcze takowa hybrydna, łużicka latinica, to jest něco między czeską i polską latinicą, to piszemy mniej wyższe tako, jako człowiek, zwierzę, da. No, to jest osobliwy metod pisania. No, idziemy dalej, kirilica. Główny, standardny metod pisania na międzysłowiańskim języku to jest jugosłowiańska nejotowana kirilica. I z jakiego powodu imię nejotowana? Nejotowana to znaczy zwłonki jako ju, ja, je, jo piszemy tako. To są dwie bukwy, oddzielne znaki. To są rozliczne znaki, które wy możecie uwidzieć w rozlicznych słowiańskich językach, które piszą na nejotowanej kirilicy. Takowym alfabetom piszą ludzie w krajach jako Makedonia, Serbia, Bosnia i Hercegowina i także Czarna Gora. Nejotowana jugosłowiańska kirilica była stworzona z starej cerkowno-słowiańskiej kirilicy przybliżno 200 lat nazad, tak aby stworzyć wyższy prosty sposób pisania. Drugi metod pisania na kirilicy, który wy możecie uwidzieć w słowiańskich krainach, to jest kirilica jotowana. Za co jotowana? Za to, że zwłonki jako ju, ja, jo, je nie piszemy z dwoma bukwami, jako w nejotowanej jugosłowiańskiej kirilicy, no z jednym znakiem, něco tako. Takowy metod pisania jest w krajach jako Bułgaria, Ukraina, Rosja, Białoruś, a to są rozliczne znaki, które wy możecie uwidzieć w słowiańskich językach na jotowanej kirilicy. Kirilica ta była wywedena przybliżno 200-300 lat nazad jako reforma od starej cerkowno-słowiańskiej kirilicy. Teoretycznie jest jeszcze trzeci rod kirilicy, ja już o nim wspomniał, to jest cerkowno-słowiańska i starocerkowno-słowiańska kirilica. To jest prosto metod pisania w liturgii, w rozlicznych religijnych tekstach. No to jest veľmi archaiczny metod pisania. Trudno jest pisać z tom na komputerie i generalnie bliźnikto tako nie pisze. Na archaicznej kirilicy piszemy na przykład tako. Ja, ju, je, człowiek, zwer, on, ją, jen. Także te znaki z starej cerkowno-słowiańskiej kirilicy nie są ludziom znajome i za to na międzysłowiańskim języku generalnie nie piszemy z tymi rozlicznymi znakami z starej kirilicy. I tak, niekakowy ljubopytny człowiek mógłby zapytać, za co piszemy na jugosłowiańskiej kirilicy, nejotowanej kirilicy, ako jotowana kirilica ma taką wielką populację, wielkie krainy, jako Rosja, Ukraina,
a tam takowa mała Jugosławia. No, generalno, my jesteśmy już o tym mnogo говорили, mnogo lat były rozliczne dyskusje. Ja także jestem w tym uczestniczył i konieczny rezultat był prosto takowy. Jako człowiek z niektórej krainy, gdzie ludzie piszą na jotowanej kirylicy, widzi międzysłowiańską niejotowaną kirylicą, on generalno widzi jedyno jeden znak, który jest jemu mało rozumliwy, to znaczy znak J. On może, jako takowy człowiek znaje angielski język, on może myśleć, że to trzeba jest czytać jako Dż. I tak za to, że w angielskim J czytamy jako Dż, on będzie czytać na przykład słowo Wojciech jako Wojciech ili nešto tako. No generalno to jest jedyno jeden znak i даже ako on widzi słowo jako jutro i jajce, on może domyślić się, ako widzi tekst na międzysłowiańskim języku, a nie jedyno jedno słowo. No potem druga sytuacja. Człowiek z dawnej Jugosławii widzi tekst na jotowanej kirylicy i on widzi słowa jako jutro i jajce napisane na jotowanej kirylicy. I problem jest w tym, że on nie może domyślić się, co to znaczy. Jest mnogo takowych słów. Co to znaczy? To jest o, u, może być i to jest niekakowy drugi zwuk. On nie może to przeczytać. Jest mnogo nierozumliwych bukw, mnogo nierozumliwych znaków. I to jest główny powód pisania na niejotowanej jugosłowiańskiej kirylicy w międzysłowiańskim standardzie. Prosto intuitywna rozumliwość. Samorozumno byli rozliczne idee, kako może być to niekako zmieszać, może być działać niekakową hybrydą i tak dalej. I zaisto to jest możliwe. Bukwy z jotowanego alfabeta, kako J, mogą być intuitywno rozumliwe Jugosłowianom bez problemu. No potem problem jest w tym, że my imajemy słowa jako tworzenie, jajco, jutro, ili tako, tworzenie, jajco, jutro. I teoretycznie to jest intuitywno rozumliwe. No problem był i z strony ludzi piszących na jotowanej kirylicy. Za to, że prosto ludziom i z Ukrainy, i z Rosji nešto tako jest veľmi malo estetyczne. I choć ludzie próbowali pisać takowym metodą, on nie był mnogo popularny, tako jako sytuacja z latinicą na Słowio. I to prosto umrelo. Ja widział jestem niedawno jedyno jednego człowieka, który próbował nešto hybrydizować i mieszać, no nikt to tako nie pisze. No i tak, to jest już koniec tego epizoda. Piszcie, byli wam te informacje pomocne. Czekajcie nowe epizody kursa alfabeta międzysłowiańskiego języka. Piszcie, co jeszcze wy chcecie znać. No i to jest już koniec. Niechaj międzysłowiańska sila będzie z wami. Pozdraw.